chodzić tu wszędzie, tam jest... Te wodospady polegają na tym, że wzdłuż brzegu rzeki po prostu takie źródła wybijają prosto ze skały, cudownie to wygląda. Trzeba wykorzystać wszystkie okno pogodowe. Także zapraszam, lecimy. Idziemy na jakiś punkt widokowy. O, widać ile tych wodospadów. Przed Wami seria wodospadów w zachodniej Islandii, którą tworzą wodospady podziemne gromadzące się w polu lawowym i wypływające ze zbocza doliny rzeki Hvita w postaci szerokich na kilkaset metrów pięknych malowniczych kaskad. Pojedziemy się przejść. Tam chmury, a tutaj deszczyk i słońce. W pobliże wodospadów można dojechać drogą numer 518. Sporo osób pyta mnie o bezpieczeństwo podczas podchodzenia do wodospadów, a więc według mnie to miejsce jest najlepiej zabezpieczone na Islandii, więc poczujecie się bezpiecznie. Osobiście jednak wolę brak zabezpieczeń. Okolice wodospadów są chronione od 1987 roku. Spójrzcie na lewo. Widzicie kolejną miłą niespodziankę czekającą na nas w tym pięknym dniu? O tak, kolejny raz wita nas niesamowita tęcza. Znowu jest tęcza. Lodowcowa woda, nie? Jaka? Lodowcowa. Lodowcowa, no. Bo brudna. Widać teraz lepiej tęczę? Na Islandii wierzą w skrzaty, trole, to może są pieniądze. Niedaleko w górę rzeki znajduje się uformowany już na rzece Hvita wodospad Barnafoss. Inaczej nazywany jest wodospadem dzieci. Tworzy on kilkustopniową kaskadę o łącznej wysokości 9 metrów. Nazwa wodospadu wiąże się z legendą o dwójce dzieci z pobliskiej farmy, które pozostały w domu podczas gdy rodzice udali się do kościoła na nabożeństwo bożonarodzeniowe. Po powrocie okazało się, że dzieci zniknęły. Natomiast ich ślady ukrywają się w okolicach naturalnego mostu skalnego, rozciągającego się nad wodospadem. Matka dzieci, która domyśliła się, że dzieci musiały spaść z mostu i utonąć w rzece, nakazała zniszczenie mostu, tak by nikogo innego nie spotkał podobny los. Tak, i te ścieżki tutaj prowadzą wszędzie wzdłuż. Można z jednej, z drugiej, jak ktoś ma czas. Chodzi mi tu o przejście wzdłuż. Idziemy się przejść jeszcze? Tam byśmy się przeszli, nie? Na ten jeden punkt możemy się przejść. Tam woda stoi, tam paruje. No tam się miele fajnie. Co, jak to bulgocze? Jak w kotle. Jak to? Jak w kotle. W kotle. Jak teściowa grzybowo waży na Wigilię. Patrz, zaś, tu żadnych zwierząt. Nic, nul, taku, Nie? nic. Jedna jakieś coś przeleciało, tak nic. Borówki, Czy jagody. jagody, pokaż palcem jagody. Palcem.
Jak słyszeliście, znowu nawiązałem do braku stworzeń wokół. Także teraz widzicie, że rzeczywiście to nie tylko moje odczucie z jednego miejsca, ale ogólnie nigdzie żadnych Pokemonów nie widać. Człowiek teraz docenia śpiew ptaków w naszych polskich lasach. No i takie to wszystko jest tutaj w tej Islandii. No takie idziesz i albo jest wow, albo nic. Ale w większości jest wow, tylko nie wiem. Czy ja wiem, czy tu... Ja bym to skrócił wszystko, to co wszystko było, to by tak szło skrócić do 2-3 dni. To jest wow przez minutę, bo jest jedna atrakcja, o. Tak nawet. Czyli na przykład jedzie się 3 godziny, żeby zobaczyć jedną daną rzecz. Albo jedzie się godzinę, żeby zobaczyć jeden punkt widokowy. No nie powiem, no na zdjęcie jest to fajne, ale na jakąś taką dłuższą metę. Ale ładnie tęczę widać. Widać? Snorrastofa to niezależny ośrodek badawczy założony w 1995 roku. Było główną rezydencją Snorriego Sturlusona. Głównym zadaniem ośrodka jest inicjowanie i prowadzenie badań nad okresem średniowiecza, a także o życiu Snorriego i jego twórczości. Snorri był autorem m.in. Edy prozaicznej oraz historii nordyckich władców. Był nie tylko poetą, ale również był znany jako polityk i wpływowy przywódca islandzki. Jeżeli lubicie sagi czy świat fantazy, to miejsce bardzo wam się spodoba. Snorri. Dodatkowo poza wystawą macie możliwość kupienia jakiejś sagi, pięknych pamiątek, obrazów, biżuterii, a nawet muzyki w takich klimatach. Co do płyt, to szkoda, że jakaś nie była puszczona w tle. O, proszę Państwa, tu mamy Laxnessa książki, ale po angielsku. Ale tego nie ma. A jest, niezależny. Teraz przechodzimy do środka, gdzie znajdzie się reszta wystawy. Uwaga, a teraz ciekawostka. Jako historyk Snorri wysunął w Edzie prozaicznej teorię, że mityczni bogowie byli początkowo zmarłymi wodzami i królami plemiennymi, których kult przeistaczał się później po ich śmierci w kult postaci boskich. Stare islamskie księgi, tu mamy ilustracje sag, książki, bardzo stare wydania. Tu na przykład jest wydanie tej Edy Snorri Sturlusona z roku XIX wieku. Także tutaj mamy wydania tej Edy. Tutaj mamy też Snorriego Sturlusona książki, tej egzemplarze Edy. Tutaj mamy historię Islandii z tego roku. Co z tym przewodnikiem będzie w końcu, czy nie? Tak, zapytałem, ponieważ chyba się nie zrozumieliśmy wszyscy i każdy czekał na przewodnika, a okazało się, że jako tako mamy sobie tu sami sobie wszystko oglądać. Poza tym, co widzicie, jest jeszcze jedna sala, w której puszczają czarno-biały film o zakładaniu miasta na Islandii,
co moim zdaniem było tutaj najciekawszym punktem programu. Niestety wy go nie zobaczycie. A teraz idziemy dalej zwiedzać. Przed wami protestancki kościół. Protestantyzm jest jedną z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Wyróżnić można kilka wiodących wyznań, z czego główne to luteranizm, kalwinizm, prezbiterianizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm czy ruch zielonoświątkowy. Na świecie żyje obecnie około 800 milionów protestantów, co stanowi około 40% wszystkich chrześcijan. Protestantyzm jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa. Bo w ogóle religia protestancka powstała w odpowiedzi na rozpasanie kleru. Te duże brzuchy, pieniądze i tak dalej, za wszystko protestanci się temu, papiestwo, każdy papieże zgarniani są w tym rozumie, także protestanci postanowili, że to będzie w rękach władcy danego kraju i zmienili te zasady, że znieśli celibat, to też przynosiło wiadomo jakie efekty. I ksiądz musiał pracować też, pastor, najczęściej pracuje. Ma żonę, normalnie dzieci pracuje, a w kościele odprawia jakby za jakąś drobną opłatą albo charytatywnie w ogóle odprawia kazania, msze. I protestanci bardzo dużo śpiewają też, są właśnie programy. A, proszę Państwa, także jak będziecie sobie wychodzić, to tam z boku za Wami przeszklona jest tam ruiny kuźni z XIII wieku, zanim jeszcze kościół był postawiony. Takie palenisko tam na dole. Natomiast my sobie przejdziemy już dalej. Przejdziemy sobie teraz do grobu pana Snorriego, gdzie on jest pochowany. Później pójdziemy do gorącego źródełka, najstarszy murowany zabytek w ogóle w Islandii. Zrobione ręką człowieka, to jest to źródełko z IX wieku. Z IX wieku. Kuźnia. To jest kuźnia tam na wschodzie. Każdego dnia przybywa około 57 000 protestantów. Grób Snorriego Sturlusona. Prosty, najprostszy. Nawet nie jest podpisany, ale archeolodzy twierdzą, że to jest tutaj, ale nie jest podpisany. Skromny grób tej słynnej postaci. Fundamenty farmy pana Sturlusona, tą rekonstrukcję widzieliście w muzeum, to takie grodzisko odrodzone. To było tutaj. Niezbyt. Niby miało być termalne, ale to chyba przy minus 20. Dopiero. Stygła 1000, po 1000 lat. To jest ta najstarsza budowla, tak wykonana ręką człowieka na Islandii. Pomnik Snorriego i biblioteka. A teraz coś dla miłośników wulkanów. Idziemy do Lava Center na powstaniu wulkanu. Cała Islandia. Można było latać, a tu jest najsłynniejszy lodowiec, który zajmuje 8% powierzchni Islandii, nazywa się Vatnajökull. My tam będziemy pływali właśnie na tych amfibiach po tej lagunie, po tej lodowej lagunie. Największy lodowiec na Islandii. Centrum to monitoruje aktywność wulkanów oraz trzęsień ziemi. Znajduje się tu również interaktywna wystawa edukacyjna, ukazująca naukę i estetykę spektakularnych cech geologicznych Islandii. A tu monitorują aktualną sytuację erupcji, nie erupcji, To jest katla. sejsmiczną. Katla. Katla. Katla jest uśpiona, nic się nie dzieje. Wybucha, który wybucha nie ma go. Tam jest na ekranie. Nie bójcie się, nic nie wybucha aktualnie. To jest film sprzed 3 lat i wtedy rzeczywiście trafiliśmy na uaktywnienie wulkanu, o którym było bardzo głośno. Tu macie jego nazwę. Na Islandii erupcja występuje średnio co 5 lat. Tu jest ten największy. To ten to tak spowodował.
Większość z Was słyszała w wiadomościach kilka lat temu o wstrzymaniu ruchu lotniczego w całej Europie. To właśnie Eyjafjall Jökull był za to odpowiedzialny. I can feel you in my heart, you in my arms. Jeszcze Katla. Katla też jest gdzieś tam, tak? To jest to Katla będzie gdzieś tu. A ten będzie gdzieś tam. Niestety nic nie widać. Trzeba użyć oczu wyobraźni, czyli wracamy do Grecji. W Grecji uwielbiamy używać oczu wyobraźni. Pamiątki, pamiąteczki. Ze względu na szczególne położenie geologiczne Islandię cechuje wysoka aktywność wulkaniczna. Aktywność ta wynika również z istnienia pod wyspą tzw. plamy gorąca. Na Islandii znajduje się około 200 wulkanów. Większość z nich skoncentrowana jest wzdłuż granicy płyt tektonicznych, ciągnących się z południowego zachodu wyspy na północny wschód. Część aktywnych wulkanów znajduje się pod grubą pokrywą lodowców. Eksplozje wulkanów podlodowcowych powodują topnienie się lodu i tworzenie ogromnych fal powodziowych. Na Islandii Juliusz Verne umieścił akcję swojej książki Podróż do wnętrza Ziemi. A, bo to jest filmówka z tej filmy. O, jaki fajny. Dla was teraz. Tak, ale piękne są. To wam pokażę, tak. 1500 koron. Będzie można pozbierać później dziką gdzieś tam, bo jest na czarnej plaży, tak. Pozbierać tak, tylko czy wywieźć? Można. Chyba jeszcze Wam nie pokazywałem cen ze sklepu, a więc teraz macie okazję. Sporo osób z naszej grupy pytało o ceny ubrań, bo jakość tych firmowych islandzkich produktów jest bardzo dobra. Bardzo dużo osób kupuje sobie właśnie to jako prezent czy pamiątkę. Taki ciepły wełniany sweter, kurtka czy czapka z rękawiczkami. Ja osobiście wolę oczywiście jakiś statek wikingów czy coś, no ale o gustach się nie dyskutuje. To jeszcze nie koniec. Jako deser zostawiłem dla Was spróbowanie sfermentowanego rekina wraz z najsłynniejszym islandzkim trunkiem, nazywanym potocznie czarną śmiercią. Także zostańcie jeszcze na chwilę. Nobody knows my name. Nobody knows my name. To właśnie tutaj będzie degustacja rekina. Leć po foto. Najpopularniejszym alkoholem na wyspie jest wódka Brennivín, której nazwę możemy przetłumaczyć jako płonące wino. Oczywiście mówi się na nią jednak czarna śmierć, a wszystko przez charakterystyczną etykietę na czarnym tle. Według urzędników taki kolor etykiety miał zniechęcić ludzi do spożywania tego produktu. Wódka nie jest zła, ale w zapachu pachnie jak denaturat, więc może trochę odstraszać. Co do rekina, to sporo ludzi tutaj czekało, aby w końcu spróbować tego słynnego przysmaku. I spora część słyszała, że jest niedobry. A tu proszę, jest dosyć zjadliwy. I tutaj dodam, że jest to tradycyjna potrawa islandzka do kupienia prawie w każdym markecie. Robię taką małą ceremonię. Brennivín,
Plastika to jest akwawit, tak. Plastik. Akwawit, tak zwana czarna śmierć. O właśnie, ziemniaczana wódka z klinkiem. Tradycyjna islandzka. To tak karą trochę daje. Tutaj nie wszyscy mają. Najpierw rekin, później dopiero sznaps, a później rozlejemy. O, aż tu wali. Także tu dajemy drugą. Kałaczki już idą zaraz. Poprosimy wykałaczki gdzieś tam. Norweskie śledzie. Trzeba jeść. Czyli najpierw rekin, a później... Dobra. To ma wykałaczkę. Nie chce mi się napić. To ma... Hani, can you say in Icelandic? Na zdrowie po islandzku, skol! Co już? Nie, na zdrowie powiedział. Słaba ta buda. Także to jest ten słynny hakl. Znity rekin. Jak oni? Co, jak smakuje? Rekin? Sylwia zjadła rekina. Jak smakował? Nie wiem, Proszę fajnie. Państwa, to jest do konkursu. To jest do konkursu. Uwaga, uwaga. Jak się nazywał Bóg z jednym okiem? Odyn. Wow, za późno. Jeszcze będzie trzecia. O, dalej. Loki!